Dzień dobry, witajcie. Dziś film o Deusie 2, a bardziej o ustawieniach pełne tony. Co zrobię pierwsze? Pierwsze pokażę Wam ustawienia. Więc tak. Dyskryminacja 6. Notch wyłączony. Silencer na 0. Pełne tony. Offset 5. Czułość 80. Frequency max 24. Głośność żelaza czy dyskryminowanego terenu, czyli do 6 na 7, czyli troszeczkę niżej niż celi pożądanych. Reaktywność 2. Audio response 4. Co do ustawień audio, to nie mam filtrów audio włączonych i mam standardowy deusowski PWN, czyli dźwięki Deusa. Ceweczka 9. Bazą tego programu był program Sensitive, czyli program czuły. Co do ustawień i ich wytłumaczenia, to wszystko będzie na końcu. Ale pierwsze chciałbym Wam pokazać, jak ten wykrywacz się zachowuje w tych ustawieniach. Na terenie takiej kamienistej, starej drogi, nie jest to żadna uczęszczana droga, bogata w znaleziska, ale chciałbym, byście chociaż mieli okazję zobaczenia, jak to funkcjonuje. Nie jest to film przygodowy, więc nie będę wykopywał celi. Pokażę Wam, jak ten wykrywacz działa i jak reaguje na grunt. To jest ważne, byście zwrócili uwagę, jak ten wykrywacz się zachowuje, i to jest tematem tego filmu, przynajmniej tej jego części. Zaczynamy. Jak słyszycie, jest cichutko, nie? Czasami ta mineralizacja, czy to jest problematyczny cel. Podejrzewam, że jest to żelazo, bo ten cel występuje w aureoli, można powiedzieć, żelaza, w aureoli audio, czyli jest w nim troszeczkę żelaza, ale w interesującym miejscu byłby do wykopania. Czasami pojawia się dosyć wysoka identyfikacja 80 i ona generuje nam również ten wysoki ton. Myślę, że cel mimo wszystko do kopania w dobrym miejscu, bo do dobrych miejsc służą te ustawienia, które Wam zaprezentowałem. Troszeczkę takiego ładnego terenu, to trochę zajdę z drogi. Myślę, że coś interesującego, wartego sprawdzenia. Wróciłem do tego, co było. Tu też fragment dobrego gruntu.
niskoprzewodzący. Nie mam zaplogowanego tutaj notem wykrywania koksu, choć w tych terenach on nie występuje w dużej ilości. To taki troszeczkę koksowy ten cel, ale być może na przykład drobny śrut. Jeszcze jeden kolorowy cel i ta część filmu zostanie zakończona. Coś problematycznego. Tu się rozjeżdża. Coś bardzo koksowego. Myślę, że tu jakiś śmieć większy pod liśćmi. No dobrze, myślę, że to wszystko. W tym filmie, jeśli miałbym go podsumować, przede wszystkim widać stabilność. Te cele kolorowe lub prawdopodobnie kolorowe, które tutaj miałem, były słyszalne bardzo delikatnie, bardzo, można powiedzieć, słabo, nie? Ale były bez problemu do wychwycenia. Można je było bez problemu wyciągnąć dzięki stabilności wykrywacza. Dobra, teraz pokażę Wam test z innego miejsca, byście mieli, że tak powiem, pełnię obrazu, jak to funkcjonuje. No tak, teraz jestem już na polu testowym, które mam w górach. Ustawienia się w ogóle nie zmieniły, czyli audio response 4, dyskryminacja 6, pełne tony, offset 5, czułość 80, zapamiętajcie tą czułość, frequency max 24, głośność żelaza 7, reaktywność 2. Co do audio, PWN bez filtrów. Dobra, pole testowe głębokościowe. Do testów głębokości mocy wykrywacza, więc tak naprawdę nijak się to ma do tych ustawień, które tutaj widzieliście, i do bazy, którą jest program Sensitive. To program do znajdowania drobiazgów z założenia, dlatego ten program nazywa się programem czułym, a nie głębokim. No, ale wiem, że wielu z Was jest miłośnikiem głębokości i chciałem Wam pokazać, jak ten wykrywacz w programie do szukania celi drobnych na niskiej czułości 80 będzie się zachowywał na tym polu testowym, gdzie cele są bardzo trudne. Ostatnio mogliście zobaczyć tutaj testy Deusa 2, Manticora i Versy, chyba w 3 czy 4 ostatnich filmach, więc możecie sobie dokładnie porównać, jak to wygląda tutaj. Więc te ustawienia w pełnych tonach i ich zastosowanie głębokościowe, można powiedzieć, czyli nie do tego, co zostały stworzone. Zaczynam od celu kontrolnego, którym jest dupka z łuski. Teraz będzie moneta miedziana. Z podejścia. Identyfikacja. 88, 92, 94. Dobra, to dalej. Teraz cel trudny, w którym zawsze miał Manticore problem, czyli sreberko. 10 krajcarów, takie 10 groszy Królestwo Polskie.
na głębokości gdzieś 20 cm, ale tu grunt jest specyficznie trudny i jest problem z pełną przebijalnością. Wiele wykrywaczy ma tutaj problem. Zobaczymy, czy na tych ustawieniach coś się tutaj da wycisnąć. Myślę, że byłoby ciężko, dlatego że przy pierwszym podejściu nic nas tutaj nie zatrzymuje, mamy sygnał żelaza. Przy zwolnieniu machania coś się tutaj pojawia. Może by nas to zainteresowało, bym to oprzedł. Bym miał takie dobrą identyfikację 81. Ale tu jest ciężko. Kolejnym celem jest obrączka, która jest gdzieś na 20 cm. Jest to malutka obrączka na najmniejszy palec męski. Na mój się nie mieści. Jest też na głębokości gdzieś 20 cm. Myślę, że bardzo przyjemny audio, wysoki ton, wysoka identyfikacja 92. No i teraz już jestem na linii, która jest linią jeszcze trudniejszą, bo cele są od 4 cm zakopane głębiej, czyli to się już w ogóle tutaj nie nadaje, ale zobaczymy, jak będzie z tą wykrywalnością. Pierwsza sprawa, że trzeba znaleźć, gdzie jest ten cel. Już go widzę, znacznik jest. No i to jest moneta 1 Krajcar, miedziany, rok 1800. Taki sap, można powiedzieć, na głębokości 24 cm. Myślę, że fajnie, nie? Cisza, spokój. Tu jest kalesoniak. Słyszycie, że to audio jest troszeczkę niższe. On jest dosyć płytko, może 15 cm, nie wiem, może 12. Super identyfikacja. No i te 10 groszy Królestwo Polskie, czy co ja gadam, 10 Krajcarów, Austria. Świetnie wykrywane. I charakterystycznie identyfikacja jest niższa niż monety miedzianej. Ta monety miedziane tutaj są identyfikowane wyżej. No i teraz na 24 cm dość dużo obrączka srebrna. Zobaczymy. Tu jest 95, 98 i wysokie audio. Ostatnia linia to linia celi najgłębszych, gdzie monety są zakopane pod kątem, ale na głębokości 24 cm. No i tutaj będzie ciężko, myślę. Moneta miedziana niewykrywana, moneta srebrna niewykrywana, obrączka na 24. Jakieś audio wysokie tutaj jest, ale myślę, że też. No dobra, no to tak, to było teraz dla fanów głębokości, ale myślę, że chyba nie jeździcie w samochodzie z ciśniętym zawsze pedałem gazu do dechy. Tak czy nie? Jeździcie tak? No, to byście pewnie daleko nie zajechali, jakbyście tak jeździli cały czas. No i podobnie z wykrywaczami, bo to nie jest tylko moc, to są inne sprawy. To jest sposób, w jaki wykrywacz działa i czy umie wykryć, czy nie umie. Czyli jego zdolność do wykrywania. A ta moc tak naprawdę w wielu przypadkach jest zupełnie niepotrzebna. Zaprezentowałem Wam moje spojrzenie na program Pełne Tony. Coś poopowiadam Wam o ustawieniach. Myślę, że będzie to widać. Dlaczego tak? Audio response. A może zacznę od czułości. A może od dyskryminacji. Dyskryminacja zostawiona na 6. 6 jest moim bezpiecznym miejscem, jeśli chodzi o dyskryminację.
Można tą dyskryminację ustawić niżej, można ustawić ją na 5, może ktoś by ustawił ją nawet mniej niż 5, ale 6 jest dosyć bezpiecznym ustawieniem. Jeśli chodzi o offset, to offset chyba jest fabryczny, z tego co się mi wydaje, nie wiem czy jest 5 czy 10, nie pamiętam już dokładnie jak to wyglądało, ale celowo dałem tutaj offset tak niski, dlatego że według mnie wprowadzenie offsetu pełnych tonów spowodowane było właśnie przez użytkowników, którzy z programu pełne tony chcieli zrobić, znaczy z systemu pełne tony chcieli zrobić program do głębokiego poszukiwania. I przy bazie programu Sensitive, która służy do szukania drobiazgów, budowali ustawienia, które miały dać głębokość, miały dać moc, co jest według mnie głupie, nie? No bo to nie jest do tego, nie? To są inne bazy programów, by budować programy głębokościowe do szukania głęboko, nie? To jest program, który zgodnie z jego nazwą służy do celi drobnych. Jest to program czuły. Więc po co robić programu czułego program głęboki? No cóż, takie jest moje logiczne podejście do tego tematu. Więc wtedy, gdy zmaksymalizujemy sobie ustawienia mocy w programie pełne tony, czyli ustawimy czułość powiedzmy 95, bo tak można ustawić ją w programie General, ale General to zupełnie inna bajka. Frequency Max na 40, czyli grunt będzie ćwierkał. Filtr żelaza, czyli co ja gadam, reaktywność widziałem nawet jeden gdzieś tam na jakichś angielskich filmach. No to zaczyna być gorąco, że tak powiem, nie? No i dodatkowo filtry, no w tym hałasie i w tym męczeniu tego wykrywacza, w tym jego zatykaniu się, w hałasowaniu, w przebijaniu się kolorów żelazo przy tak ustawionym Frequency Max. Trzeba było coś zrobić, by to uratować i by choć te cele, które wykrywacz uważa za wysoko przewodzące, były słyszalne. No i dlatego zbudowano ustawienie offsetu, którego dzięki czemu cokolwiek byłoby słyszalne, bo się wybije wysokim tonem wśród tego całego hałasu. No ale to jest zamach według mnie na pełne tony, które w swoim zamierzeniu miały być pełnymi tonami, a nie tonami spłaszczonymi do wysokiego tonu. Jednak moje ustawienia nie wymagają wysokiego offsetu, dlatego że bez problemu rozpoznacie cel nisko przewodzący, który widzieliście może w pierwszej części filmu 25 od żelaza, nie? Bo audio jest zupełnie inne i każde ucho każdego rozpozna, że to jest coś innego. Tak to wygląda. Tak wygląda to z offsetem, nie? Tak, offset jest konieczny wtedy, gdy spieprzycie pełne tony, bo jak spieprzycie pełne tony, to nie będziecie wykrywali żadnych celi, które wykrywacz uważa za cele nisko przewodzące, tylko będziecie wykopywali tylko pewniaki. No bo ten pewniak wybije się wysokim tonem. Oczywiście jeśli żelazo was nie oszuka, bo będzie biło tak również wysokimi tonami, prawda, wysoko, bo zostanie tak pobudzone tą mocą tego wykrywacza, że zacznie wam fałszować, nie? Więc w tym całym hałasie, który często, myślę, widujecie na różnych filmach na YouTubie, bo tych testów tam jest masę w pełnych tonach, gdzie wykrywacz został zmaksymalizowany, a te pełne tony stają się antyreklamą firmy XP. Dokładnie tak to wygląda. To za mało, to co wam pokazałem, jeśli chodzi o te przejście tym wykrywaczem, takie króciutkie, nie wiem, 2 minuty, czy 3, czy 4, czy 5, czy ten test, by doświadczyć tego, jak te pełne tony powinny działać, nie? Powinny działać stabilnie. To jest klucz do zrozumienia pełnych tonów. One, żeby działały dobrze, muszą być stabilne. I tyle Ewangelii, nie? Jeśli chodzi o test głębokościowy, który tutaj przeprowadziłem, na którym się grubo zastanawiałem, czy go przeprowadzać, to pokazałem wam, że ten wykrywacz na tych ustawieniach, na tej czułości 80, praktycznie prawie wszystko tutaj szarpie, nie? No, więc to nie są płytkie ustawienia. Jeśli będziecie skupieni na tym, co robicie,
to będziecie wykopali również głębokie cele, ale wykrywacz będzie stabilny. No dobra, no to dalej z ustawieniami, bo się rozgadałem na tym offsetem. Płytel Coverage Jack 0. Kluczowe ustawienie w Deusie 2 to silencer, którego używam na 0. On warunkuje wykrywalność trudnych celi i warunkuje również separację wykrywacza. Oczywiście wykrywacz z wyłączonym silencerem, który jest na 0, staje się wykrywaczem, można powiedzieć, hałaśliwym. Jednak trzymałbym się silencerem mimo wszystko na 0, a korygował to innymi parametrami, o których później powiem. No i pełne tony tutaj mam. Tak, czułość 80, tak jak mówiłem. Po co czułość wyżej, jeśli ten wykrywacz z małą cewką 9-calową widzi na moim polu testowym w trudnych warunkach gruntowych wszystkie cele na głębokości 24 cm. Jeśli wykrywacz znajdowałby mi tutaj takie rzeczy z 24 cm, to myślę, że bym złapał Pana Boga za nogi, nie? Tak ja rozumuję, nie? Więc pole testowe jest zawsze pewną teorią. To są teoretyczne możliwości głębokościowe wykrywacza. I ten wykrywacz na tych ustawieniach, na tej czułości 80, którą tutaj widzicie, te możliwości ma. Nawet tam na tej ostatniej linii, gdzie cele są pod kątem, był w stanie tam minimalnie oczywiście tam w jakiś sposób zasygnalizować tą obrączkę, nie? Pozostałych celi nie. Ale to są głębokie ustawienia. Tu było wiele wykrywaczy, które miało problem i działały gorzej, można powiedzieć, niż ten wykrywacz w tych ustawieniach, przeznaczonych nie do głębokości, a do szukania drobnych celi. Zachowały się po prostu gorzej. On po prostu działa lepiej, nie? Na tej czułości. Frequency Max 24. Często używam Frequency Max, myślę, że najczęściej w Deusie 2. Czułości, raczej Frequency Max 40 używam tylko i wyłącznie, gdy zależy mi na tych najdrobniejszych celach. Każdy z Was musi sobie sam w głowie ogarnąć, co dla niego jest celem najdrobniejszym i czy ten cel najdrobniejszy jest celem pożądanym. Bo może dojść do takiej sytuacji, że w miejscu, gdzie nie będziecie chcieli wykopywać tych bardzo drobnych celi w postaci śrutu czy mniejszego śrutu ołowianego, będziecie go wykopywać i będzie Was to zatrzymywało, przez to będziecie tracili czas i tracili efektywność w Waszych nam działaniach. Więc to jest moje główne ustawienie i na czułości 24 wykopałem wiele mikroceli. Tak więc troszeczkę odejdę do tematu, zastanawiam się, po co mi cewka eliptyczna, wysokoczęstotliwościowa, która ma powstać do Deusa 2, która ma, powiedzmy, na początku roku się pojawić w sprzedaży. Jeśli na tej cewce 9, którą tutaj mam, wykopuję cele wielkości takiej, które mnie po prostu zadowalają, nie? Jeśli ta cewka nowa będzie stworzona tylko i wyłącznie z samorodków złota, mikrosamorodków złota, czyli powiedzmy poniżej pół grama, no to nie wiem, czy mi jest potrzebna. Ale to jest temat w ogóle na inną rozmowę. Jedziemy dalej, co my tu mamy? Głośność żelaza na 7. Ta głośność żelaza dotyczy całego obszaru dyskryminowanego, czyli obszaru dyskryminacji do 6. I to jest głośność tego zakresu. W Deusie 1 mieliście pełne tony. Jest wielu znawców Deusa 1, bo to wykrywacz, który, powiedzmy, na rynku jest od może 12-13 lat. Ja chyba miałem 12 lat temu pierwszego swojego Deusa 1. Oczywiście wtedy pełnych tonów nie było, bo one się pojawiły później, chyba w softie 3.1, 3.2, nie pamiętam dokładnie. Jednak wiele osób, mimo tego, że ma już długo Deusa, nie rozumie zasadniczej rzeczy w pełnych tonach w Deusie 1, że tam iron break żelaza ustawiony jest mniej więcej na 10. Tak myślę. Chyba tak jest, na 10 tam jest. Wiele osób, mimo że zna Deusa 1, twierdzi, że szuka Volmetalu. No to nie szuka Volmetalu, bo iron break, czyli jest ustawiony na 10, czyli szuka na dyskryminacji 10. Tylko po prostu o tym nie wie, nie?
mimo że ma minus 6,4, to nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że zakres dyskryminowany to jest zakres od minus 6,4 do 10. Więc wiele programów, jeśli ustawicie sobie powiedzmy pitcha tam w faście i ustawicie dyskryminację na 6, to będzie to program bardziej sensowny do szukania w żelazie niż te pełne tony. Dlatego, że pełne tony w Deusie 1 nie służą do kopania w żelazie, w miejscach do separacji. One służą do poszukiwania w normalnych terenach ze względu na swoją stabilność. I wielu użytkowników Deusa 1 używa pełnych tonów do poszukiwań, dlatego że jest to bardzo stabilna baza z powodu tego wysoko ustawionej dyskryminacji. No, w Deusie 2 tak już nie jest, dlatego że tom break żelaza ustawiamy sami i mamy możliwość ustawienia sobie tam, gdzie go po prostu chcemy. I mój tone break żelaza w tym programie ustawiony jest na 6, a nie na 10. No, to jest tak troszeczkę odeszłem od tematu, ale przynajmniej coś tam się nowego może dowiedzieliście. Reaktywność. Całość tych ustawień zmierza do tego, by wykrywacz uspokoić. Dlatego frequency max jest 20 na 24, czułość jest na 80. Jednak by troszeczkę poprawić jakby wykrywalność tego celu, ustawiłem tutaj reaktywność na 2. By te cele były nieco mocniej słyszalne, żeby po prostu były grubsze. Bo przy wyższych ustawieniach reaktywności one się troszeczkę jakby robią się takie cieniutkie. Dodatkowo powiem Wam, i to chyba rok temu zrobiłem taki film, pokazując Wam tam grosza praskiego w teście 3D żelaza, w teście ziemnym, bo takie testy robię. Ten film nazywał chyba Moje herezje. I tam pokazałem Wam, że wykrywacz na wyższej reaktywności nie jest w stanie wykryć tego grosza praskiego spod tych gwoździ, natomiast na niższej jest w stanie to zrobić, nie? To jest taki też przesąd i to się wzięło właśnie również z użytkowania Deusa 1 i ludzie przykładają te ustawienia i to swoje spojrzenie na wykrywacz z Deusa 1 na Deusa 2. No i ustawiają tą wysoką reaktywność w tym Deusie 2, co jest błędem osób początkujących, dlatego że Deus 2 jest innym wykrywaczem, ma inne ustawienia również, którym można skorygować jego działanie w separacji, ale reaktywność nie jest jedynym kluczem do jej osiągnięcia. A reaktywność 2 czasami genialnie wspomaga separację tego wykrywacza, dlatego że daje wykrywalność. Bo żeby wykopywać cele maskowane, potrzebujecie również troszeczkę tego mięsa, czyli tej mocy tego wykrywacza. Nie jest to moc w postaci czułości, bo spowoduje to pewne pałaszowanie żelaza, ale to jest na przykład moc ukryta w reaktywności, czyli można powiedzieć słyszalności tego wykrywacza i tych celi. Dobra, chociaż wiecie, no, możecie sobie ustawić na 2,5 tą reaktywność, to wszystko zależy od Was. Ta reaktywność również ustawiając do tego, że program, który Wam pokazuję tutaj, służy do tak zwanego myszkowania, czyli jeśli to tak jak myśliwski pies tropiący węszy, to tak samo się węszy tym programem pełne tony, wyławiając te drobne tam niuanse tego audio i wyciągając jakieś cele, i tylko wtedy możecie być, że tak powiem, lepsi i możecie wykopywać więcej, dzięki temu, że sobie po prostu wywęszycie ten cel w tych pełnych tonach, nie? To nie jest program i system audio do tego, by wykopywać pewniaki, to jest właśnie system do wykopywania trudnych celi. Bo te cele w pierwszej linii tutaj, na tym teście głębokościowym są trudne, nie? Ale przy odrobinie skupienia to byście je wyciągnęli, nie? No dobra, audio response. No i tu jest właśnie taka zagwozdka pewna, dlatego że jest to system, jest to ustawienie, które w pewnym stopniu służy do modulacji głębokości celi. Modulacja w jeśli chodzi o pełne tony, jest dosyć duża i cele głębokie często są słyszalne bardzo cieniutko. I tu próbowałem eksperymentować z tym ustawieniem, bo
by poprawić słyszalność. Nie moc wykrywacza, ale słyszalność celi. Więc można by tu spokojnie dać 5 sobie. I mimo, że się ma słuchawki ubrane, to będzie to słychać wtedy może troszeczkę mocniej. Ale dzięki temu nie zepsujecie stabilności tego wykrywacza, a tylko dostaniecie jakby troszeczkę więcej głośności. Więc tu bym może nawet tą 5 ustawił. No to wróciłem do dyskryminacji. Audio. W kwestii audio nie użyłem tutaj żadnego filtra audio z powodu tego, że nie chcę, żeby mi tutaj nic mieszało. W ustawieniu 0 filtrów audio macie najwięcej niuansów dźwięku. W ustawieniach wyższych tego filtra raczej audio będzie bardziej wygładzone i cel głęboki nie będzie celem trzeszczącym, tylko będzie bardziej taki jakby wygładzony. Stąd przynajmniej pozornie to ustawienie daje troszeczkę głębokości. Ale ja chcę mieć te niuanse, bo pełne tony to system audio, który w zamierzeniu miał dawać te niuanse. Dlatego mam to ustawione na 0. No i oczywiście PWN, czyli dźwięki deusowskie, które są według mnie najbardziej, że tak powiem, posiadają najwięcej niuansów. No dobra, no to tak na zakończenie Wam powiem. Oczywiście program jest na bazie programu Sensitive. Dla kogo ten program? To program dla osoby, która lubi tym wykrywaczem sobie węszyć. To jest osoba, która lubi pełne tony. I to są ustawienia dla osoby, która potrafi zejść z czułości do 85 czy do 80. Większość osób początkujących ma problem z tym i boi się po prostu tego, że ta wysoka czułość zabije ten wykrywacz, znaczy ta niska czułość zabije mu ten wykrywacz, że będzie tracił, że nie będzie znajdował. No i do tego służą m.in. pola testowe, na których możecie się przekonać, że jakieś tam ustawienia, mimo że nie są wyśrubowane, to są dosyć głębokie. I to Wam pokazałem właśnie w tym teście tutaj, m.in. jak to faktycznie działa. Dobra, no to myślę, że to wszystko. Ten program nie jest, znaczy cały film nie jest zrobiony po to, byście skopiowali ustawienia, które Wam podałem i z nimi chodzili. Jak starałem się wytłumaczyć każde mniej więcej, przynajmniej trochę ustawienie, czemu zrobiłem tak, a nie inaczej, i Wy też powinniście sobie to sami ustawić. Możecie sobie ustawić wyżej reaktywność, możecie ustawić sobie wyżej dyskryminację, możecie nawet sobie dać ten offset pełnych tonów na 10. Możecie dać frekwencję max na 40, bo szukacie drobniejszych celi, potrzebujecie tej wyższej częstotliwości. Więc tutaj niuansów i możliwości jest dużo. Można, żeby z tym wykrywaczem troszeczkę eksperymentować i używać niskich ustawień czułości, bo one czasami pomagają, zazwyczaj pomagają, a nie przeszkadzają. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia.